Czy wiecie, że tylko 2 kraje świata mogą poszczycić się katedrą w kopalni soli? Polska i Kolumbia. W dzisiejszym odcinku Rytmu Przygody porównamy sobie katedry w Zipaquirze i Wieliczce. Zapraszam. Tylko w Rytmie Przygody razem zobaczymy 2 święte kopalnie w jeden dzień. Ba, kilka minut. Już niebawem poznacie wstrząsające fakty z historii soli oraz dowiecie się, czy zrobię wioskę. Na koniec zaś przedstawię subiektywne porównanie swoich doświadczeń. Flaga w rogu pomoże Wam zorientować się w skokach czasoprzestrzennych. Nie lubię czuć się jak turysta, ale we własnym kraju to uczucie jest jeszcze głupsze. Jak na lotnisku. Jest 12 w środku tygodnia. Czy ci ludzie nie mają pracy? Do kopalni i zarazem do katedry w Zipaquirze prowadzi droga krzyżowa. Do Wieliczki schody. Dużo schodów. Kopalnia w Wieliczce schodzi do ponad 300 metrów pod ziemię. Dostępna na zwiedzanie jest jednak tylko do 135. Uwaga! Konkurs! Kto jest autorem rzeźby świętego Jana Pawła II w kaplicy świętej Kingi? Stanisław Anioł, docent Zanobiusz Furman czy profesor Ryszard Dąb-Rozwadowski? Rozwiązanie na końcu odcinka, do wygrania uścisk dłoni prezesa. Katedrę w Wieliczce budowano czy też drążono przez 67 lat, ukończywszy pracę w 1896 roku. W Zipaquirze w 1950 roku sanktuarium, gdzie modlili się górnicy, zostało rozszerzone do skali kościoła kosztem $285 milionów. W latach 90. wydrążono nową, większą świątynię 60 metrów poniżej starej. Znajduje się ona 180 metrów pod ziemią. Dla latynosów wszystko musi przypominać dyskotekę. Chyba stąd takie kolorowe światła. Do starochrześcijańskich katedr wchodziło się przez labirynty i wąskie tunele. A to po to, żeby przygotować się duchowo na doświadczenie mszy świętej. 4 kolumny symbolizują 4 ewangelistów. Zwróćcie uwagę na głębię tych rzeźb. 18 cm różnicy, a wrażenie jakby było to z pół metra. Na moją duszę podróżnika działa na pewno obraz Palestyny. Zwróćcie uwagę, Bóg Ojciec trzyma święty granat ręczny. The holy hand grenade of Antioch. It is one of the sacred relics Brother Maynard carries with him. Winny Wam jestem sprostowanie. Oczywiście kaplica świętej Kingi nie ma statusu katedry, w przeciwieństwie do Zipaquiry. Okej, w Zipaquirze technicznie to też nie katedra, bo nie ma przypisanego biskupa. Zarówno w kaplicy świętej Kingi, jak i kolumbijskiej odpowiedniczce celebrowane są niedzielne msze. W obydwu można wziąć ślub, wpłaciwszy spore co łaska. Sam o tym nie pomyślałem. Powiedzenie słona zapłacić bierze się z tego, że kiedyś sól była naprawdę droga. Stąd taka dbałość króla Kazimierza o tą kopalnię. La palabra salario proviene de la sal. A los soldados romanos les pagaban con sal, sal al día o sal a diario. De allí el salario. Zanim odkryto w Wieliczce sól kamienną, już 3000 lat przed naszą erą wydobywano tu sól z gorących źródeł wodnych. Muiskowie, znani też jako Chipczowie, byli mądrym i silnym ludem uprawiającym kukurydzę i pszenicę. Żyli na wyżynach dzisiejszej Kolumbii. Ich władca, zwany Zipa, rządził regionem, którego bogactwo pochodziło z handlu solą. Woda z gorących słonych źródeł spływała z górskich szczytów. Muiskowie podgrzewali ją i odparowywali. W rezultacie tego prostego, acz skutecznego procesu uzyskiwali czysty chleb soli. Królewnę, Kingę, jej ojciec, król Bela, nalegał na tradycyjny posag. Jednak Kinga miała inny pomysł. Poprosiła ojca o kilku górników solnych. Niewiele myśląc, Bela sprezentował Kindze całą kopalnię. W drodze do Krakowa królewna odwiedziła ją. Podeszła do szybu, rzuciła do niego swój naręczynowy pierścionek, górnicy odkryli nieprzebrane złoże soli. które na długie stulecia zapewniły Polsce dobrobyt. Niektórzy mówią, że w pierwszej wykopanej bryłce soli znaleziono pierścień zaręczynowy Kingi. No to co? Zrobię wioskę. Zrobię wioskę. Oczywiście słone. Tak słone jak w Kolumbii. Smakuje jak sól himalajska. Taki
trochę, czy mogę powiedzieć, śmierdzący. Posmak podłogi nie będę ślinił, ale też jest z soli. Proszę zwrócić uwagę, jak te drewniane słupy naciekły solą. Żyrandol w pięknej komorze Michałowice ma 3 metry średnicy i pół tony soli. Rzeźba Kazimierza III naprawdę wielka. Goethe był ministrem górnictwa w księstwie weimarskim. Klacz Baśka pracowała w kopalni 13 lat. W przeciwieństwie do kopalni węgla kamiennego, w kopalni soli konie nie ślepły. Wiwat Skrzaty. Jedyny krasnal bez brody to Sztygar. Dawno temu grupa zwiedzających utopiła się w tym tunelu po pijaku. Od tego czasu nie ma już przejażdżki tratwą. Jak utopić się w słonej wodzie? Wystarczy, że przykryje was tratwa. Basen z wodą. Proszę spojrzeć, jak pięknie odbija się sól z sufitu katedry. Dodatkowo mamy kopalnię szmaragdów. Oszukują nas, że te szmaragdy są fałszywe, żeby nikt nie ukradł. My wiemy lepiej, że są prawdziwe, prawda? I oczywiście Matka Boska szmaragdowa. Kupujcie szmaragdy, kupujcie. Cały korytarz z nawami przeznaczonymi na handel. Czasami odbywają się tu przyjęcia muzyki elektronicznej. Całkiem spoko to musi być. To samo na całym świecie. Podziemny handel. Jest i restauracja o zapachu ziemniaków. A teraz i ja będę górnikiem. Trzeba się pilnować, żeby nie uderzyć nad głową, bo sól może wpaść do oka. Kilof trzymamy jak kij baseballowy. Służy do grania, nie do zabijania. To jest symulacja dynamitu i pokażę wam, w jaki sposób wysadzano ściany kopalni. I popatrzcie, tą sól, którą tak ciężko kilofem wykułem, mogę sobie zabrać na pamiątkę. I torebka soli na pamiątkę, na prezent, na własną konsumpcję. W Wieliczce zaś soli nie wykopię, bo COVID. Ta komora to olbrzym. Wieliczka była na pierwszej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. I to, co najfajniejsze, makieta. Ile szczegółów. Kuma z truskawkami, a pijany rowerzysta się obalił. Wracam jak turysta takim pociągiem. W Wieliczce wracam windą. Na kilometry na godzinę, to jest około 17 km na godzinę. Wychodzimy z kopalni i jesteśmy na wielickiej starówce, która też jest warta zobaczenia. Z tej stacji i na tą stację przyjeżdżają historyczne pociągi z Bogoty w weekendy, jednakże w ten weekend nie kursują, ponieważ nie udało się ustalić, kto jest prawnym administratorem torów. Jak długo ta sytuacja potrwa, nie wiadomo. I to tyle z Zipakiry. Doświadczenie super. 8,5 na 10. A jak Tobie podobało się w Wieliczce, Jacku? Dziękuję, Jacku. Na korzyść kopalni w Wieliczce na pewno przemawia ilość i jakość rzeźb wykonanych w soli. Również ilość informacji dawanych przez przewodnika. Zabrakło wydobycia własnej bryłki soli oraz większej swobody w zwiedzaniu kopalni. Odpowiedź na pytanie konkursowe. Autorem rzeźby papieża w Wieliczce jest górnik-rzeźbiarz Stanisław Anioł.
Dawniej do katedr wchodzono przez labirynty, ażeby przygotować się duchowo na doświadczenie duchowe i stopniowo odciąć się od świata materialnego